miesiącach opuściliśmy Phuket. Z Phuket można się wydostać na dwa sposoby. Albo zrobicie to samolotem, ale wtedy pewnie nie byłoby tego odcinka, albo po prostu przedostaniecie się autobusem i promem. Dzisiaj dowiecie się co, jak, gdzie, za ile i do czego. Dzień dobry. Ja spałem okrągłe 2 godziny, więc dzisiaj będzie ciężki vlog. Się boję, że jak ktoś nam zada jakieś pytanie, to ja będę miał taką reakcję, że mnie paraliż złapie. W sensie, że Nic się nie bój, ja wszystko będę ogarniała. Że mam taki tryb ameby, że nie ogarnę. Ja ci mówiłam, że ja będę ogarniać. A ja nawet nie słyszałam, co ten pan do nas krzyczał z tego autobusu. Jakbym nie miał tutaj hotelu, to bym tu nie wszedł, bo bym myślał, że dostanę w ryj. Jesteś gotowa, żeby opuścić to miejsce? Nie. A ty mi tu kamienie naładowałeś? Zwariowałeś? Baw się. Ale to jest ciężkie. Dawno się nie dźwigało, nie? Już opuściliśmy nasz hotel. I w pierwszej kolejności musimy dojechać autobusem do Duong Dong. Mieszkamy w Honglang. I dotarliśmy pod nasze biuro podróży, które wygląda jak jakiś pustostan. A 6:13 rusza nasz bus, który nas dowiezie do portu. Stamtąd mamy prom i potem z promu nas przetransportują na autobus, który pojedzie 7 godzin. Czeka nas dzisiaj 14 godzin podróży łącznie. I za wycieczkę zapłaciliśmy, w sensie za transfer zapłaciliśmy 750 000 dongów od osoby. I moglibyśmy to zrobić na własną rękę, ale ekonomicznie to i tak nie było uzasadnione. To co przed chwilą widzieliście, to był taki pochód z tytułu wietnamskiego Nowego Roku, który się niedawno odbywał. My już dotarliśmy do portu. Tak wygląda brama wjazdowa. I tuż za tą bramą jest parking po prawej stronie. Można sobie zabrać... Co trąbisz? Można sobie stamtąd zabrać darmowy autobus, który pojedzie praktycznie do centrum miasta. A tak wygląda ten port. I można stąd odpłynąć zarówno do Ha Tien, jak i Rajgia. My zabraliśmy rejs do Ha Tien, bo jest o 8 albo 6 dolków tańszy od osoby. A poza tym ta wycieczka jest trochę krótsza. I na przykład na samej wyspie Phuket nie jest wymagana wiza. I jeżeli ktoś by miał taki kaprys, żeby jechać za tą część kontynentalną, to musi pamiętać, że musi wnioskować o wizę od momentu wjazdu na wyspę Phuket, inaczej się nie dostanie. I na Facebooku były takie spekulacje, czy sprawdzają tutaj paszporty, czy nie. Jak my tutaj przypływaliśmy, to skrupulatnie to sprawdzali. Zobaczymy, czy będą sprawdzać w momencie, kiedy będziemy wypływać z tej wyspy. A tutaj jest Dziunia. Dziunia sobie siedzi z kitrana i coś je już. Co jesz? Bo ja nie zjadłam. Chcesz coś powiedzieć o naszym rejsie? Że jest dopiero o 8:00. Czyli mamy godzinę jeszcze. Ponad. A tak wygląda nasza łódka. Nazywa się Super Dong 5. Są też takie Phuket Express. Potem pokażemy, czy sprawdzają te paszporty, czy nie sprawdzają. Nasza kolej, proszę Państwa. Żaden nie pyta o paszport jeszcze. Dobra, na łódź wchodzimy bez pokazywania paszportu. Tak wygląda nasz dolny pokład, proszę Państwa. I na maksa, nie? Bao nhiêu anh Sơn? W ten sposób docieramy do kontynentalnej części Wietnamu.
Teraz tylko musimy znaleźć naszego kierowcę, a raczej to on powinien znaleźć nas. A zidentyfikuje nas po zdjęciu, które nam zrobili wcześniej w porcie. Więc my musimy po prostu wyglądać. Właśnie pan ci po nas podjechał. Tutaj wszyscy trąbią, tutaj jest jakaś dzicz. Dawno nie byliśmy w takim miejscu. I ten pan podwiezie nas na autobus, którym z kolei dojedziemy do Ho Chi Minh. Przynajmniej taki jest plan. Ja ci mówiłam, że ja będę ogarniać. A ja nawet nie słyszałam, co ten pan do nas krzyczał z tego autobusu, tylko ty zobaczyłeś. Co ty krzyczysz? Ja mówię, ja jadę do tego. Nie. Zapomniałam, że to ma drugą nazwę. I mamy już zorganizowaną akcję, już podeszłam do okienka, pani już miała uszykowane. Nic nie musiałam nawet pokazywać w sumie. A bo ja nie miałam tych biletów przy sobie, w sensie dużo nam nie dali tych biletów. Ile kosztują tak naprawdę? Pewnie teraz już nie zobaczymy. 250, no to nie, to trochę przepłaciliśmy jednak. Bo daliśmy 750 za łódkę, było 220, a za ten ticket jest 250. Czyli zapłacilibyśmy 470, a zapłaciliśmy 750. No. Ale nie mielibyśmy przewozu, nie? Ale może lokalnym sprzedają takie. Ale co lokalnym sprzedają? W sensie, że jak oni załatwiają jako lokalni takie bilety, to wtedy mają taniej, a my byśmy dostali i tak turystyczny i byłoby drożej. Na wejściu trzeba ściągnąć buty, dostajemy siateczki, musimy je tam spakować i idziemy na naszą łóżeczkę. Pan nas prowadzi na miejsce. Jezu, mamy na samym końcu prawie. Okej. Okej. Ja już wiem, że ja muszę na środku, bo Bartek musi patrzeć w okno. Kto nie podróżuje z Wołową, niech pierwszy rzuci komentarze. My powinniśmy się nazywać Wołowa on Tour, bo zawsze mamy zakupy, jedzenie, buły. Ale ja sobie nie wyobrażam jeździć bez wałów. W sensie to jest dla mnie... Ja muszę mieć pod ręką jedzenie. Ty pamiętasz, co jechaliśmy 8 godzin do Wietnamu? Co jak się zatrzymywaliśmy, to nikt nie mówił po angielsku i nie chcieli nam dać jedzenia? I jak my zamawialiśmy i mówiliśmy im nawet po wietnamsku to danie, albo pokazywaliśmy, to nam nie przynosili tego dania? To była straszna sytuacja. To była nasza najgorsza podróż, to był przejazd z Laosu do Wietnamu. I nie dość, że nam spieprzyli tam widzę na tej granicy. Nikt z nami nie gadał, chyba nie byliśmy zbyt lubiani. Masakra była jakaś. Byliśmy jedynymi białymi, więc wiesz, też inaczej. Ja już nawet suchy ryż by mi przynieśli, to bym zapłaciła tyle, ile za normalny, bo ja już byłam zdesperowana. Tutaj przypłynęliśmy, bo tu jest port, a tutaj jest port busowy i stąd dotąd jest kilometr tylko, więc przeszlibyśmy sobie pieszo, nie musielibyśmy brać taksówki. No więc mogliśmy to zrobić 200 000 za osobę taniej. Nie, 100. 100 000 za osobę taniej, czyli 200 za 2 osoby, no. Bo 200 by kosztowała mniej więcej taksówka pewnie na portu z online. Mieliśmy taktyczną przerwę. Tutaj gdzie byłaś? Toaleta była. Jak było na Chichi? 2 toalety były tylko czynne, nawet nie śmierdziało i nawet działała woda w kublu. Ale nie wzięłam kamery, żeby nagrywać, a poza tym w sumie była taka kolejka, że nie chciałam już nikomu przedłużać tego stanu przed sikiem. W sensie, no wiecie o co chodzi. Stanu przed sikiem. Tego stanu, że chcecie się siku, no i cię wkurza, że ktoś siedzi w toalecie, a nie sikanie. Tego stanu nie chciałam przedłużać innym osobom, które zostały za mną. No i dotarliśmy do punktu docelowego. Jesteśmy w Ho Chi Minh, jesteśmy na przystanku autobusowym. I za chwilę musimy lokalnym busem przejechać do naszego hotelu. Gdyby ktoś potrzebował psi, to tutaj na stacji jest ubikacja. Za okrągłe 3000 można zrobić psi. Ledwo wysiedliśmy na stacji, już zgubiliśmy, nie wiemy, w którą stronę mamy. I teraz będziemy poszukiwać autobusu numer 133 i pojedziemy mniej więcej godzinę do naszego hotelu. Mogę pokazać ceny, jakie są. Będziesz mówić o cenach, jakie są? No ale nie wiem, nie znam. Nam Tran 295 Do Hatien tysięcy. 220 stał. Do Muines 200 albo 190. Talat Trawin 290, Płet O. 470.
No czyli tak po 80 do 80 zł mniej więcej, bo 500 tysięcy to jest 80 zł. Na pewno tutaj nie przyjeżdżają żadne autobusy. Nie ma? Hello, hi. We are looking for bus. 139. A pan dalej gdzieś idzie? To gdzieś indziej jest? A, okej, thank you. Oj, tak coś dziwne. Dziwne to jest na matka. Przecież my stąd wyszliśmy. Przed chwilą stąd wyszliśmy, nie? No, tutaj odjeżdżają te autobusy 139? Nic. No to idziemy. O, pani chyba będzie wiedziała. O matko, to jakoś... O Boże. Go to over there. Okej, thank you so much. Czyli jednak na ulicę trzeba iść. Ale z jakiejś innej strony. Nie. Trzeba uważać. 103 91. Pan kierowca za nami przyleciał i pokazał nam puste miejsce i tutaj mamy czekać. Tu. Tutaj przyjedzie numer 139 i odjedziemy sobie do naszego hotelu. No i dobra, no to będziemy jechać. No i elo! No i hello, pasuje. I co? Czego nie rozumiesz, wariacie? Tutaj przyjedzie. A teraz tutaj. Z kąta w kąt, nie? Teraz tu stoimy, teraz tu przyjedzie. I czego nie rozumiesz? Jakaś pani do nas przyszła i dała nam telefon i mamy z kimś rozmawiać. Ale w sumie nie wiem, o co chodzi. Chả Bến Thành hay vậy? Cái mọc ba chính cũng đang nhất hay vậy? I w rozmowie z lokalsami nasze plany się zmieniły. Przyszedł jakiś chłopak, który się komunikował w języku angielskim, który się skomunikował z lokalną kobietą, która chyba tutaj trochę zarządzała i się dogadali, że powinniśmy jechać numerem 39. A 139 to jest dużo dłuższa podróż, więc nie wiemy, gdzie dotrzemy. Ale liczymy, że dotrzemy w dobre miejsce. Zabrać ci tam plecak? Czy? Nie, spokojnie. Już. Ja mogę tutaj? Chyba mogę, co? No jesteśmy, tak wygląda wnętrze tego autobusika. Ty sprawdź, czy 39 odjeżdża tam. Hello. Hi. Hi. Oj! Ja. Czy 39 jedzie tam, gdzie my chcemy Może pokaż jechać? panu ten park i będziemy wiedzieli, czy on tam dojedzie. Pan musi okulary założyć. Sư bằng là món xe. Gì? Rồi. Ủa đi bộ. Đây đó không? Ja. Już. I pan kierowca nam potwierdził właśnie, że tam dojedziemy do tego parku w pobliżu naszego hotelu. Ale... No. Ta sytuacja została opanowana chyba, tylko Tak. że same jakieś ale. Nie no, włącz telefon, żebyśmy wiedzieli, gdzie mamy wysiąść, żebyśmy pojechali dalej. No ze spokojem, jeszcze nie wyruszyliśmy. Tak wyglądają bilety, te autobusy. Pan co wydrukował na tej maszynce i po prostu zabrał od nas kasę. Można płacić kasą, albo jest tutaj Zalopay. No i unikasy. Przez przypadek zamieszkaliśmy na nocnym parkecie. To tutaj. Ale mamy dzielnie do... No. Jakbym nie miał tutaj hotelu, to bym tu nie wszedł, bo bym myślał, że dostanę w ryj. To jest 21. Anam Corner Sky. O, to jesteśmy, no. Już wiesz, jak się dostać do naszego escape roomu? My się, proszę Państwa, nie chcemy wydostać, tylko chcemy się dostać. Enter room. To jest enter room, nie escape room. A tam pani zawołała kotki i ci się tłuką. Się tłuką o jedzenie. Zaraz zobaczymy. Czy jak podejdę, to uciekną. I jaki ten czarny jest słodziak. O Jezus, wy tego nie widzicie, ale on ma takie super oczy.
Nie. Jak tam nasz enter room? Widzę, że jest ciężko. Napisali hello i skończyła się rozmowa, także pogadaliśmy. Dobrze, jesteśmy. Dom 301. Dobra, 301 to na trzecim piętrze, czyli na ostatnim. O Jezus. Komuś zarąbałam w drzwi. Komuś uderzyłam w drzwi plecakiem. Zamykam. Bartek wchodzi. Dziwne to nagranie, ale uwierzcie mi, że jest pionowe. W sensie poziome jest. Normalne. Tak, tu są te schody krzywo po prostu. No i proszę Państwa, wchodzimy. Bartek się dostał do naszego enter roomu. Mamy 12 m2 naszego szaleństwa. Razem z pralką, lodówką, kuchenką. Ale trochę. Mówi, nie wywietrzyli tutaj, nie? O, jest tu brudno. Ale łazienka jest ładna. Nowa. Ładna jest ta łazienka. Tu jest kibel. Tu jest prysznic. Już nie mam baterii. Miga mi ekran. A tu mamy łazienkę. Łazienkę. Mamy kuchnię. Ale upierdzielona mikrofala. No generalnie syf trochę. Ale jest patelnia. Zaraz robimy śniadanie. Znaczy obiad. Śniadanie. Kolację. Zuzemina definiuje standardy higieniczne. Nie, no higieniczne. Dobra. Higieniczne, no bo generalnie jakby dbali o to pomieszczenie, to byłoby ok, no. Jakby w zupełności to nam wystarczyło. Ale jak Zuza zobaczyła starą jajecznicę na patelni, to mina była specyficzna. Ja podejrzewam, że tutaj jak nie było tej ulicy imprezowej, to tu były normalne slumsy. No przecież jest 12 metrów kwadratowych i oni tak mieszkali, no przecież tu nic więcej nie ma. Oni tak mieszkają. No oni tak mieszkają na dole, nie? Ale podejrzewam, że ktoś miał kasę, wiesz, dorobił się na czymś, po prostu dobudował tu góry, nie? No bo są tutaj obok bloki, które są niziutkie, nie? To jest tylko parte. Zuza bierze się za przygotowywanie jedzenia, ja zaraz będę zgrywał te wszystkie dzisiejsze nagrywki. A taki mamy widok. Pokażemy wam za dnia, jak to wygląda, ale to naprawdę wygląda jak slumsy. Także może będziemy mieli jakieś ciekawe znajomości tutaj. Także na dzisiaj kończymy, a harmonogram z Saigonu mamy dosyć napięty, bo stąd będą w sumie 3 filmy i Kurde, w Także Hanoi sporo to tak chyba będzie. w chyba będziesz siedział i montował. tutaj będę. Kiedy? Jak jutro jedziemy na zakup, a pojutrze wyjeżdżamy na lotnisko. To jest akurat myśl. Także kończymy, żegnamy się, pa. Wyglądam tragicznie dzisiaj. Ja zawsze podczas jazdy wyglądam tragicznie.